Tak, dobrze, elegancko. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, co nam ciekawego w świecie horrorów, komiksów, Oscarów, bo rzeczywiście jak to jest, Hammer Image, bo to też jest bardzo ważny festiwal. Krótko mówiąc, co tam w świecie Hollywoodu, właściwie chorego woodu, jak to woli. Oczywiście jesteśmy na żywo i to dzisiaj testujemy po raz wtóry, bo dobrze wiecie, że już 17 grudnia, czyli za niespełna miesiąc, specjalny odcinek charytatywny. Mam nadzieję, że wszystko będzie superancko i nadajemy dzisiaj na TikToku, jesteśmy na YouTubie oczywiście, na Facebooku, na Twitchu, a także na Twitterze WelX. Wiem, że ostatnio były jakieś problemy z YouTubem chyba, tak? Tak mi się wydaje, więc możliwe, że coś tam było. Już tutaj, widzę, że mikrofon można jeszcze podgłosić. To podgłosimy, bo widzę oczywiście, że wiadomo jak to wszystko wygląda. Dobra, jest elegancko, teraz słychać, słuchać. Już tutaj patrzę, kto do nas dołączył. Wiktor Z. Nie to. No dobra, dobrze było. Okej. Wiktor Z. Dobry wieczór, dzień. Jak się macie? Dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj akurat Maja miała 2 mecze koszykówki, tak zaszaleli, a udało się dziewczynom wygrać obydwa mecze, także jest fajnie. Cześć, Jason Kruger, witam cię bardzo serdecznie. Witam Nocturno. Katarzyna, dzień dobry wieczór Katarzyna, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nowe DVD udało się nabyć? Nie, tym razem nic nie nabyłem. Domyślam się, że no pewnie tak, no pewnie jeszcze przed świętami gdzieś tam pójdę i coś tam nabędę, ale to, co było rzeczywiście chyba tydzień temu czy 2 tygodnie temu, to na razie jest to wszystko, jak tak rzeczywiście nic nie było. O właśnie, zapomniałem sprawdzić, kto tam wygrał Złotą Żabę. Pomówimy sobie dzisiaj o tym, bo tematów dzisiaj akurat nie zabraknie, bo panie i panowie, pomówimy sobie, no oczywiście będzie cykl Amazon poleca, jak to zawsze oczywiście. Pomówimy sobie trochę o horrorach, bo rzeczywiście tematów horrorowych dzisiaj jest kilka. Będzie o nowościach listopadowych i grudniowych, bo pomówimy o nowościach na Filmbox Premium HD, na nowościach na FX i FX Comedy, grudniowe nowości na Sky Showtime, panie i panowie. Co dalej będzie? Będziemy mówili o tym, że rozdano złote joysticki, czyli nagrody dla najlepszych gier. Tydzień temu chyba mówiliśmy o tym, że Warner Bros. Się skompromitował i stwierdzili, że całkowicie kasujemy Coyote vs. Acme, no ale jest drugie dno, bo okazało się, że nie skasowali i jest rzeczywiście dobrze. Film nie dość, że powstał, to będzie jeszcze miał nowego, że tak powiem, dystrybutora, a Warner Bros. Będzie miał z tego tytułu problemy wielkie. Pomówimy sobie o Amazonie, ponieważ Boże Narodzenie w Gotham, czyli Damian, syn Batmana, sam w domu, o tym będzie, a także He-Man, jak najbardziej Masters of the Universe, Netflix skasował, ale wiadomo, że nie musi oznaczać koniec. Dużo będzie o komiksach, bo będzie o 5. Torze, o tym, że no, jest kilka rzeczywiście nowych postaci, będzie oczywiście o Pedro Pascalu, który został Mr. Fantastikiem. Javier Bardem również ma szansę pojawić się w Fantastycznej Czwórce. Problemy, jak najbardziej. Problemy są oczywiście cały czas z Jonathanem Majorsem, o tym sobie również pomówimy. Będzie słów kilka na temat Superman Legacy. Jimmy Kimmel powraca do Oscarów, będzie jak najbardziej. Co jeszcze? Gliniarz Beverly Hills 4. Będzie niestety cykl PESEL nie oszukasz, bo od nas Maciej Damięcki. A na koniec pomówimy sobie o Camera Image, ponieważ rozdano już wszystkiego rodzaju złote żaby, panie i panowie. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Lancel, fajnie, że jesteś. Krzysztof Kubiak, witam was, wiceprzewodniczący Koła Filmoznawczego na Ułamie w Poznaniu. Gratulujemy pięknie, rzeczywiście super fajnie, że jesteś. Witam, mam rozdarte serce. Julian z Filipem jadą na żywo z Lokim, też chętnie bym obejrzał, ale zostaję z tobą i z wami. Tak, wybrałem. Dziękujemy bardzo, panie i panowie. Więc tak to rzeczywiście fajnie wygląda i bardzo mnie to cieszy. Jak już mówię, jesteśmy na TikToku, to tutaj u góry. Problemy z twoją transmisją live. Proszę bardzo. Cały czas problemy są z tym TikTokiem. Nie wiem, co to jest grane. Aby ulepszyć. Nie. Dziękuję bardzo. Zostajemy ukryć. Tak, proszę bardzo, ukrywamy i tyle. Najwyżej powiem, odsłucham, jeżeli nic nie da, to będzie tak, jak będzie. Więc zaczynamy, panie i panowie. I na początek zaczniemy oczywiście od cyklu Amazon poleca. Co to jest Amazon poleca? No krótko mówiąc, są to moje polecajki, amazonowe moje polecajki, które rzeczywiście wam tutaj gdzieś wrzucam. DVD, Blu-rayasy, 4K i tak dalej. Co jest ważne, wszystkie te filmy, które wam polecam, no to są produkcje wszystkie z polskim dubbingiem, lektorem albo napisami, z polską ścieżką dźwiękową, krótko mówiąc. I są to wszystkie filmy, które mogę wam polecić, bo nie ma takiej możliwości, żeby tego nie zrobił. Więc zaczniemy oczywiście od filmu z Michaelem Douglasem, Upadek. Tym razem oczywiście Upadek. Dobra, rzeczywiście bardzo zacna
produkcja. Już tutaj muszę, skoro tutaj jest dobrze, to tutaj trzeba też zmniejszyć i ciach. Proszę bardzo, możecie ten film, jak to mawia siostra Anastazja, nabyć drogą kupna. Właśnie wrzucam wam link najpierw na TikToku, a teraz tutaj na tych wszystkich pozostałych formach przesyłu. 39 złociszy. Oczywiście tutaj widzicie, że jest za 105 i za 42, ale sytuacja jest taka, że akurat ta konkretna wersja jest to widać, jak widać, włoska wersja. Także tutaj też coś się wywaliło. No zaraz zobaczymy. Sekundkę. Jest dobrze, nie jest dobrze? Chyba, że jest dobrze. W każdym razie ja bardzo potrafię się ogarnąć, że tak powiem, z tym Michaelem Douglasem i podoba mi się to jego podejście. 39 złociszy i 13 groszy. I to też jest ważne, jak tutaj widzicie, są 3 sztuki. 3 sztuki są tego filmu, więc raczej się radzę pośpieszyć, a z racji tego, że wykonacie tę transakcję i stwierdzicie, ok, kupuję, no to Amazon mi odpali chyba 4 albo 5%, jakoś tak to rzeczywiście wygląda. No, upadek pokazuje, to znaczy mieć zły dzień. Zdecydowanie tak, jak najbardziej, panie, panowie. No to jest film, który, no to jest dobra produkcja, nie ma co tu mówić. Joel Schumacher reżyserował, z tego co pamiętam. Kolejna produkcja to tak naprawdę nie 1, a 3 filmy, bo chodzi oczywiście o Powrót do przyszłości. 1, 2 i 3. 4K Blu-ray Ultra HD i jak to nam pokazuje właśnie bardzo ładnie producent, 3 razy Blu-rayki 4K i 3 razy Blu-rayki zwykłe, więc w sumie 6 filmów, 189 złociszy, więc no dosyć sporo. Proszę bardzo, wklejam w tym momencie właśnie na TikToka. No ale chyba warto skorzystać, tak? No wiem, że tutaj na Blu-ray jest napisane, że 87 zł, ale to jest Blu-ray 4K Ultra HD, więc taka po prostu totalnie odjechana opcja. No i na koniec tej mojej polecajki, również jedna z moich ulubionych chyba trylogii, Mad Max 3 filmy. Pierwszy, drugi i części. Oczywiście nie ma tego filmu z Tom Hardym, no bo trudno darmo, żeby rzeczywiście było. Jak tutaj widzicie, niby pokazuje 240, ale kiedy klikniemy we wszystkie opcje zakupu, to pokazuje się, że 128 zł już można kupić tę opcję. Proszę bardzo, to jest polska firma. Dajcie znać w ogóle na YouTubie, czy wszystko w porządku, bo mi tutaj cały czas skakuje, że coś jest nie tak, ale jakoś ja nie widzę, że było coś nie tak, więc dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Czyli za 128 złociszy możecie nabyć drogą kupna. Już tutaj wkleję na TikToka. Proszę bardzo. Oprócz tego oczywiście, że wam tutaj wklejam, to one są wszystkie w opisie, także podane te linki, więc możecie jak najbardziej sobie śmigać. Zobaczymy, czy tutaj poszło, czy nie poszło. Chyba rzeczywiście wszystko, mam nadzieję, że jest. Dziś jest ok, Lancet pisze. No to dobrze, bo rzeczywiście ostatnio jakiś miał ten YouTube problemy, także możliwe, że to z mojej strony, albo raczej ze strony Steamu coś nie domaga. Więc takie są rzeczywiście polecajki amazonowe. No wydaje mi się, że akurat w miarę dobre, w miarę ciekawe propozycje. Ja tutaj patrzę, bo to jest tak, tu jest monitor, gdzie mam ekran, tu jest monitor, gdzie mam Mad Maxa, a tu jest trzeci monitor, gdzie mam TikToka, więc tak na razie na 3 monitory. Jeszcze pomyślcie, co by było, jakbym w tym momencie tamtego podłączył, to byłoby rzeczywiście hardkorowo. Krzysiek pisze, Powrót do przyszłości warto kupić, bo wiadomo, dobry film, ale także dlatego, że Fox przez Parkinsona nigdy nie wróci do formy sprzed. No niestety, niby jakieś plotki są odnośnie tego, że no robimy nową wersję, ale Robert Zemeckis powiedział, nie potrzeba, dziękuję bardzo, jest wszystko w porządku. Dziękuję, czyli nic nie tnie, czyli po prostu komputer pewnie nie domaga, albo choroba wie, co tam się rzeczywiście z nim dzieje. Słuchajcie, zacznę, bo tematów rzeczywiście dużo, naprawdę bardzo dużo zacnych, różnego rodzaju fajnych, ciekawych. Zaczniemy, wiem, że lubicie, więc zaczniemy od horrorów, panie i panowie. Kilka słów o horrorach, bo słuchajcie, teraz tak na czacie pytanie do was. Kto z was jeszcze ma, nie to, że miałem tam, ja miałem dawno temu w latach 80., kto z was w tym momencie ma w domu magnetowid? Kto ma z was wideo? Działające wideo, które można byłoby wziąć, tam odkurzyć, wyczyścić głowicę, prawda, te wszystkie szpule i obejrzeć film na nim. Napiszcie mi na czacie ja, bo jestem ciekaw rzeczywiście, kto z was taki coś posiada. Ja wam powiem w sekrecie, bo nie mówcie nikomu, mam 2. Jedno to jest kombajn, takie DVD oraz Blu-ray, DVD oraz VHS, a drugi to jest zwykły VHS-iak. Więc piszcie jak to jest. A czemu pytam o VHS-y? Pytam dlatego, gdyż, panie i panowie, okazuje się, że magnetowid powraca do łask. A przynajmniej, no tak troszeczkę można byłoby rzec. Już tutaj poprawiam okno.
No niestety na TikToku nie mam tego tak ładnie zorganizowanego jak na YouTubie. Więc damy tutaj, proszę bardzo, i tutaj jestem. Ale o co chodzi, panie i panowie? Ano chodzi o to, że Martwe Zło 2 w nowym wydaniu na VHS. To coś dopiero jest kozackiego. Tym bardziej, że akurat mam na Instagramie mam Asha, czyli Bruce'a Campbella, śledzę go sobie, pisze mnie właśnie bardziej na Twitterze, no ale nie ważne o co chodzi. I on poinformował, więc słuchajcie, jest sytuacja taka, że akurat to jest od Blobber Team. Odkurzcie magnetowidy, Martwe Zło 2 w nowym wydaniu VHS. Mimo ogromnej popularności streamingu w ostatnim czasie na rynku muzycznym zauważa się wzrost sprzedaży winyli i płyt CD. Branża filmowa zaczyna zauważać ten trend i zaczyna się powrót do wydawania kaset na VHS. I to jest moc, i to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Już 16 listopada, no już trafiła, już 3 dni temu trafiła, trafi kaseta wideo z filmem Martwe Zło 2. Nowe wydanie filmu Martwe Zło na kasetach VHS trafi na rynek w Wielkiej Brytanii już za 4 dni, no w tym momencie już mówiłem 3 dni temu. Odpowiada za nie Vice Press Home Video. Wydawnictwo przygotowało 2 wersje Martwego Zła na kasetach wideo. Pierwsze wydanie to Collector's Edition, czyli edycja kolekcjonerska. Oprócz VHS-u fani znajdą tutaj pocztówki filmowe oraz plakat. Oto one, proszę bardzo, da się jeszcze powiększyć. O, no tak jak widzicie, no w miarę fajnie to wygląda. Ciekawe, fajne, zawodowe, ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Druga wersja to Blood Splatter Variant i wygląda tak, Blood Splatter, czyli oblany krwią i słuchajcie, to jest dopiero kozak. Patrzcie, jak ta kaseta VHS wygląda. Ja cię kręcę, przecież to wygląda super rewelacyjnie. No trzeba coś takiego chyba rzeczywiście mieć, ja zobaczę, bo dopiero akurat dzisiaj, no gro z tych odcinków, tym bardziej, że akurat miałem w tym tygodniu problemy z internetem, dlatego między innymi kultowe horrory nie wleciały. W przyszłym tygodniu też będę miał, bo zmieniam powiedzmy dostawcę internetu, ale chodzi, że dopiero dzisiaj zauważyłem, mówię, muszę chyba kupić. Akurat no, jak ja mieszkając w Irlandii nie mam żadnego problemu do tego, żeby dotrzeć do tych pewnie produkcji. Mam nadzieję, że gdzieś tam na stronie jest i jak to będzie rzeczywiście wyglądało, bo naprawdę pięknie jest pięknie to wygląda, a po prostu kozacko. Także to już rzeczywiście jest. O czym Martwe Zło jest, to chyba nie trzeba nikomu przypominać, bo rzeczywiście to jest, wiadomo, zacna produkcja. Jedna z wielu. Niedawno dostaliśmy nowe Martwe Zło, które tak naprawdę miało być tylko i wyłącznie produkcją na HBO Max, czy tam na Maxa, to zależy, na którym rynku oglądacie. Już tutaj patrzę, co piszecie panie i panowie. Proszę bardzo, Lancel, ja mam magnetowid, no i bardzo dobrze. Wiktor Z, mam magnetowid, mogę odpalić coś na nim TV teraz, co prawda na strychu, ale jest. No to super, bardzo mnie to cieszy. Krzysztof Kubek. A o horrorach teraz mam na przedmiocie gatunki literackie, więc chyba zacznę traktować swoje felietony, kultowe horrory jako źródło naukowe. Słuchaj, będzie mi niezmiernie miło, nawet jak chcesz cytować kiedyś, to nie mam problemu. Sasik, ja mam magnetowid, ale kasety wciąga. To jest przerypane, stary, jak kasety wciąga. Nikt nie zna prawdziwego, naprawdę bólu użytkownika, jak wciągnięta kaseta, co nie? Tam jest więcej było tych smaczków. Pamiętacie, trzeba było żeby nie zmazać, nie skasować przypadkiem, to trzeba było urywać te kosteczki. Zresztą na temat VHS, który zrobiłem chyba ze 3 albo 4 odcinki na żywo. Pamiętam nawet kiedyś z Szymonem z kanału Język Filmu o tym, żeśmy mówili, ale oficjalnie to ja nawet płyty DVD w domu nie trzymam. No widzisz, oficjalnie. Słuchaj, no gdzie to można kupić? Jest, gdzie tutaj było? Vice Press Video Home, ale czekaj, już spróbujemy, a może udamy na żywo, ale wiecie dokładnie, że to jest na żywo, więc lecimy, wyszukaj Vice Press na żywo. Tak, proszę bardzo, tutaj już mamy i teoretycznie, o, proszę bardzo, jest. Tak, Irlandia, proszę mi pokazać Irlandię i zobaczmy, no popatrzmy, odrzuć wszystko, zobaczmy, po ile jest to Martwe Zło. To przynajmniej będziemy wiedzieli, panie i panowie, jak to się je, na czym. O, zobaczmy, weźmy tą, a to jeszcze inne są, patrzcie. To już takie na inne rynki. No ale sprawdźmy tą Blood Splatter. 25 funtów kosztuje. Słuchajcie, przeliczymy szybko, po ile jest funt w Polsce? Po piątce? 5 zł? Jeżeli po piątce, to jest jakieś 125 zł. 250 sztuk tylko wyszło takich. No dobra, mogę sobie zapomnieć, bo już jest sold out, wyprzedane. Dobra, to zwykłe sprawdźmy. Dobra, zwykłe jeszcze jest. Add to cart, to jeszcze jest. Też 25 funtów. Co tutaj mamy jeszcze? Tutaj jeszcze jest, a to tylko plakat jakiś, tak? Dobra, to tego to niekoniecznie. No i tutaj jeszcze jest,
A to są koszulki. No, czyli szkoda, czyli to się sprzedało. Czyli w tym momencie, panie i panowie, zostało jeszcze tylko i wyłącznie to martwe złoto z plakatami. Więc tylko i wyłącznie to. 125 zł, tak, tutaj widzę, że Wiktor podrzuca 125 zł, więc jak macie ochotę, to mi możecie kazać, póki rzeczywiście jeszcze jest. December 23 for in stock purchase. January for pre-order purchase. Ok, no czyli w tym momencie wysyłają od razu. Czyli jest jak najbardziej wypuszczony. Więc jak macie ochotę, proszę bardzo, ja wam tutaj wrzucę link na czacie. Na czacie najpierw wrzucam tutaj na to główne i teraz wrzucam na TikToka, panie i panowie. Jeżeli macie ochotę, to możecie sobie kazać martwe zło na Mikołaja akurat, czy tam na święta i w tym momencie będziecie wiedzieli dokładnie jak to się ma. Dobra, to jest martwe zło. To było, panie i panowie, martwe zło, ale nie kończymy na tym, jeżeli chodzi o horrory, bo już niedługo dalsza część odkurzania starych klasyków. Tak, skrót, bo są nowe klasyki, ale ty pieprzysz głupoty czasami. No dobrze, nieważne. Czekaliście na to 7 lat, Omen w końcu dostał prequel, pierwsze zdjęcia, jak podaje nam The Hollywood Reporter. Tak, wiem, że winien jestem wam recenzję Egzorcysta Believer, wyznawca czy jakoś tak, ale jeszcze nie obejrzałem, nie mogę się zebrać po tym, jak rzeczywiście słabe są oceny, recenzje. Ten film również, ponieważ cały cykl Omen był już omawiany w kultowych horrorach, więc domyślam się, że pewnie czekacie się na niego. Tak, Nocturno tutaj widzę, że napisał, boję się nowego Omenu. Ja również rzeczywiście się bardzo boję, bo i nie to dlatego, że będzie taki straszny, nie, no boję się, że będzie to kolejny paździerz, tak jak to było przy okazji, no będę mówił tylko o filmach, które widziałem, czyli o ostatnich 2 części Halloween, czy chociażby teksańskie Masakry Piłomechaniczną, to co powstało dla Netflixa, no więc również się boję, ale słuchajcie, zobaczmy, co nam The Hollywood Reporter napisali. Koniec czekania! Zapowiadany od 2016 roku The First Omen trafia do kin. Disney ogłosił datę premiery oraz zaprezentował pierwsze zdjęcie. Oczywiście to jest poniższe, zaraz sobie je obejrzymy. The First Omen został zrealizowany przez należące do Disneya 20th Century Fox. Witam wszystkich bardzo serdecznie na TikToku. Wyznaczona na 5 kwietnia data jest 2024, czyli no jeszcze pół roku czekania. Czekaj, sobie świeży tutaj czat na TikToku, bo rzeczywiście widzę, że tutaj się dużo osób pojawia. Witam bardzo serdecznie. Cześć Marko. Szczegóły fabuły nie są znane, wiem jednak, że akcja filmu rozpoczyna się, kiedy młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w jednym z tamtejszych kościołów. Niestety natrafia na przerażający mrok, który wstrząśnie jej wiarą. Odkryje też spisek, którego celem jest doprowadzenie do narodzin zła wcielonego. Słuchajcie, czaty, wszystkie, nieważne, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter. Dajcie mi znać, ile w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku, może 2 lat, dostaliśmy horrorów, gdzie coś się działo z Rzymu, z Watykanu, wysyłamy coś tam, albo no to w tym momencie na dzień dobry mam zakonnicę, w tym momencie na dzień dobry mam egzorcystę papieża, zakonnica pierwsza również i tak dalej, to troszeczkę takie już nudnawe się robi, co? Za kamerą stanęła Ashka Stevenson, która do tej pory reżyserowała jedynie krótkometrażówki i odcinki seriali telewizyjnych. Pracowała m.in. przy hicie Legion. Scenariusz przygotowuje Stevenson ze współpracy z Timem Smithem, który był jednym z producentów jej serialu Pineapple. W 2016 roku The First Omen miał wyreżyserować Antonio Campos, wtedy świeżo po premierze swojego filmu Christine z Rebecca Hall. Za scenariusz odpowiadał Ben Jacobi, po nim nad fabułą siedzieli Chad i Kawi Haysowie, scenarzyści 2 części Obecności. Oni chcieli odpowiedzieć o tym, jak to się stało, że syn diabła trafił na ziemię w osobie małego chłopca. No, zobaczmy, jak to zdjęcie wygląda, może rzeczywiście ciekawie, słuchajcie, powiększamy, no ale rzeczywiście bardzo oryginalne, tak, no ja rozumiem, tutaj mamy w tym momencie oczy, tak, oczy, tutaj jest te świeczki, to są usta, no i ta zakonnica chyba, tak, ta mi się wydaje, to domyślam się, że to jest ta Amerykanka wysłana właśnie do Rzymu, no ona jest w paszczy, nie wiem, szaleństwa, umówmy się, że tak to rzeczywiście brzmi. No nie wiem, niespecjalnie jakoś mnie to przekonuje, zaraz tutaj zobaczę, co piszecie. Po co ruszać klasyki, skoro zyskało się już rzeszę fanów? No właśnie po to, że musi się zgadzać kasiora, wiesz dokładnie jak to jest. Skoro Disney to produkuje, inaczej dystrybuuje, no to można się też domyśleć, że później ta produkcja, czyli Omen, The First Omen trafi w końcu na Disney+, tak, do tej zakładki Star. Więc rzeczywiście no to dla nich to się w dwójnasób sprzeda. Tylko pytanie, czy poszli
dobrym tropem, czy rzeczywiście poszli tropem, wiecie, Netflixa, gdzie to wszystko wygląda dokładnie, po prostu bardzo sobą. Dużo, panie cytując klasyka, no dużo rzeczywiście tego tak jest, no zobaczymy, naprawdę zobaczymy, jestem sam ciekaw, co to będzie z tego wszystkiego, co to się pokaże, co to się porobi, bo jak na razie, no to różnie rzeczywiście to może być. Zaraz sobie przejdziemy do nowości, do listopadowych i grudniowych nowości. Tylko w międzyczasie łyknę herbatkę, bo rzeczywiście tego gadania gardziołko zasycha. TikToki, dajcie znać, czy wszystko jest w porządku. Czy wszystko gra i trąbi. Oczywiście, to ja mówię, przygotowania są do naszego grudniowego odcinka. No, wiadomo, w tym momencie Marcin z Kocham Kino będzie Rafał z Galerii Horroru, będzie Julian z kanału Brody z Kosmosu, a także oczywiście Lincoln i obecna tutaj Kasia, która wygrała Pani i Panowie konkurs. Troszeczkę teraz, zanim przejdziemy dalej, to troszeczkę jeszcze odbiję. Ostatnio Ormando, ponieważ byłem u niego jakiś czas temu gościem na kanale i kilku widzów wygrało koszulki, dostał te koszulki, a paczka Ormando była wysłana jako ostatnia, więc wszyscy, którzy wygrali nagrody we wrześniowym odcinku rocznicowym, teoretycznie już powinniście dostać te paczki, więc dajcie mi znać, czy wszystkie doszły. Tam chyba było z 6 czy 8 i rzeczywiście tych płyt dosyć dużo. Mam nadzieję, że wszystko się udało. Słuchajcie, patrzymy, co tutaj się dzieje, bo teraz rzeczywiście tematów dużo. Ja wiem, że już tak naprawdę jest końcówka listopada, no ale to jest rzeczywiście informacje z ostatniej chwili, z ostatniej ręki, sprzed kilku dni, no ale jak tak się złożyło, że plejada gwiazd i produkcje, które podbiły serca publiczności na całym świecie, czyli listopad Filmbox Premium HD. Ja akurat jestem szczęśliwym posiadaczem Filmboxu Premium HD, także rzeczywiście czemu by nie. Słuchajcie, tytułów każdego z osobna nie będę omawiał, bo rzeczywiście nie ma po co, tylko po prostu zajawimy tutaj oczywiście nasz ulubiony plaskacz. Słuchajcie, jakie tytuły tutaj można zobaczyć. Po pierwsze, Bliźniak jest od soboty, od wczoraj jest dostępny na Filmbox Premium HD i także jest w serwisie Filmbox Plus. Okej. To jest pierwszy. Drugi film to jest Colette od piątku 24 listopada w Filmbox Premium HD. To jest oczywiście tutaj jak najbardziej macie zajawki, zdjęcia. Kolejnym filmem jest Patterson z Adamem Driverem jak najbardziej. Sobota 25 listopada o 21 w Filmbox Premium HD, ponieważ to jest telewizja, panie i panowie, to nie jest inaczej. No, Filmbox Premium HD to jest telewizja, a Filmbox Plus to jest serwis streamingowy. No i na koniec oczywiście Rocketman, czyli biografia Eltona Johna, bardzo fajne, zresztą tam gdzieś nawet chyba widać, czy nie widać? Chyba nie widać, aczkolwiek tu dokładnie tutaj jest ta biografia. I ten film, biografia Eltona Johna, Rocketman, niedziela 26 listopada o 21, a od niedzieli 12 listopada to już jest Filmbox Plus. Nie wiem, czy macie Filmbox Premium Plus, czyli tą platformę streamingową, bo rzeczywiście tego całe jest dużo. Mnóstwo, tym bardziej, że teraz jeszcze Facebook wprowadził i jeszcze Twitter X podnosi cenę, także po prostu rewelacja. Dobrze, Filmbox Premium tutaj już mamy, a kolejną stacją jest, a właściwie stacjami, platformami, kanałami telewizyjnymi jest FX i FX Comedy, czy FX Comedy, jak kto rzeczywiście woli. A co można u nich? Proszę bardzo, już wam tutaj mówię. Już 7 listopada kanał Fox zmienił się w FX, więc to jest ta zmiana, więc jak w tym momencie mieliście Fox, to teraz jest FX, także spokojnie nie zastanawiajcie się, ale o co chodzi, ale kto, ale gdzie, ale jak. Dokładnie wiecie. Słuchajcie, co wjechało na FX? Agenci NCSI Hawaii, sezon drugi, więc to rzeczywiście bardzo warto. Poniedziałek 13 listopada, no to już w tym momencie było dostępne. Agentka McCall, sezon trzeci też jak najbardziej. Premiera poniedziałek 13 listopada, no wiem, że troszkę po nie w czasie, ale jest. Genialna Morgan, sezon trzeci. To myślę, że to jest kolejna komedia 15 listopada, może w końcu nam się uda dotrzeć do czegoś, co jeszcze nie miało swojej premiery. Will Trent, sezon pierwszy, panie i panowie, 16 listopada, również się spóźniłem. Duchy, sezon pierwszy, 27 listopada od godziny 22, więc jak lubicie, mnóstwo zresztą seriali. Sam i Jay to młoda para, która dziedziczy stary, rozpadający się dom. Bardzo oryginalnie. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu decydują się odziedziczną posiadłość przekształcić w uroczy pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany przez duchy osób, które zmarły na jego terenie w różnych okresach. No i wiadomo jak to jest.
No, słuchajcie, Doktor House 22 listopada o godzinie 17:25. Kolejne odcinki co poniedziałek, od poniedziałku do piątku. Doktora House'a akurat bardzo, bardzo lubię ten serial i rzeczywiście jeden z niewielu, który w miarę na bieżąco śledziłem. Niedzielę z Piratami z Karaibów, panie i panowie, od 5 listopada to już trwa, więc rzeczywiście dosyć fajnie, a listopad na kanale FX Comedy. Co robimy w ukryciu? Sezon 4 od 24 listopada i później kolejne premierowe odcinki od wtorku do piątku od 21. Więc rzeczywiście mnóstwo jest tego. Możecie sobie spokojnie śledzić, zobaczyć, co tam się dzieje, ale nie kończymy jeszcze, spokojnie, dużo jeszcze polecajek jest, bo w tym momencie przeskakujemy na platformę streamingową, czyli na Sky Showtime. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Sky Showtime, na kanale jest film o tym, jak można założyć konto, co to jest, jak się to wszystko robi i w ogóle cały całkowity przewodnik po tejże platformie. Ja tutaj widzicie, zresztą produkcje są Universal i jak to się nazywa ta firma Stevena Spielberga, zapomniałem, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount Plus i Paramount. Słuchajcie, no i tutaj przelecimy na początek, widzę, że są seriale. Okej, niech będzie. Pierwszy serial to jest Lawman Bass Reeves, taka produkcja. Dalej Smothered też jest, widzę, że 2 osoby chcą zobaczyć. Kontynuację seriali w Sky Showtime. No rzeczywiście filmy, popracujcie nad tym, bo tak ta ściągarka niekoniecznie ładna. Dreamland to po pierwsze, po drugie Fellow Travelers, melodramat, ale to już chyba w tym momencie rzeczywiście niekoniecznie tylko i wyłącznie seriale, to już są filmy. Fellow Travelers, dalej Frasier, mieszają strasznie, patrzcie, no ale nie będzie. Frasier z 2023 i dalej, czyli kontynuacja wielkiego hitu, Special Ops Lioness, również ta produkcja, Zoe Saldana między innymi w jednej z głównych ról, a nowy film na Sky Showtime, proszę bardzo, Book Club, następny rozdział, jak najbardziej. Druga część to jest wiadomo, no oczywiście, no, skoro następny rozdział, no to musi być. To był wielki hit kilka lat temu, tutaj, jeżeli dobrze widzę, to jest Diane Keaton, Jane Fonda i tutaj zaraz będzie w topa, bo nie pamiętam tych dwóch kobitek, ale już tutaj patrzę, czy są nazwiska. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, czyli Murphy Brown z popularnego serialu, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson, słuchajcie, jakie to są obsada, Craig T. Nelson, no także rzeczywiście raczej dosyć zawodowa. O, proszę bardzo, jeszcze nie działa film web, no super. Więc dosyć rzeczywiście zawodowa obsada. Patrzymy dalej. Transformers, Przebudzenie Bestii, czyli nowość, czyli film z tego roku. O, jak widzicie, proszę bardzo, moje oceny przy okazji, ale elegancko. 4 jest dla Transformerów, także możecie sobie ogarnąć, kurczę, czy Skruch poleca, czy nie. Jakoś niekoniecznie może akurat w tym aspekcie. Lecimy dalej. Szybcy i Wściekli 10, dałem 6. Super Mario Bros. Film również jest dostępny. Właściwie to są grudniowe premiery, więc będę wam mówił, kiedy nawet się pojawiają. Dostępny wyłącznie w Sky Showtime, to jest tutaj. Od 17 będzie rzeczywiście Szybcy i Wściekli. Na gwiazdkę od 24 grudnia będzie Super Mario Bros. A filmy na święta w Sky Showtime, proszę bardzo, wesołe, kurcze święta. A Merry Friggin' Christmas. No rzeczywiście niech będzie z Robinem Williamsem, świętej pamięci, niesamowitym aktorem, już jest dostępny na Sky Showtime. Zły Mikołaj, Bad Santa, niekoniecznie. Słuchajcie, niekoniecznie puszczać to swoim dzieciom, bo się możecie zdziwić, jak pewnego dnia, cześć Łukasz, witam cię bardzo serdecznie na TikToku, jak pewnego dnia rzeczywiście wam coś wyjedzie. Dalej, Grinch, świąt nie będzie, czyli oczywiście komedia świąteczna z Jimem Carreyem. Co jeszcze? Holiday, czyli no, święta, komedia romantyczna, świąteczna. Białe Boże Narodzenie, White Merry Christmas, tak, White Christmas właściwie. Bing Crosby, panie i panowie, no kto nie zna z nas, zaraz powiem, ja nie znam, rzeczywiście dosyć zacnych piosenek z tego filmu. Maratony filmowe Sky Showtime, proszę bardzo. Indiana Jones, Poszukiwacze Zaginionej Arki. Ja sobie odświeżyłem, Maja go obejrzała po raz pierwszy z 2 tygodnie temu, chyba jakoś tak, niekoniecznie przypadł jej do gustu. A ja dałem co? 7. Tutaj dalej. Mission Impossible, pierwsza część z Tomem Cruise'em. Ojciec Chrzestny, pierwsza część jak najbardziej, Marlon Brando, Al Pacino, będzie trzeba nikomu tłumaczyć. Transformery z 2007 roku, czyli ta pierwsza część z Shią LaBeoufem i Megan Fox. Megan, niech tak rzeczywiście będzie. Już w styczniu, a co w styczniu? Asteroid City, no, czyli nowy film Wesa Andersona. Także to są wszystko propozycje, które przygotowało dla was Sky Showtime, Filmbox i Comedy, także można rzeczywiście to sobie śledzić. Tutaj zaraz patrzę, panie i panowie, co piszecie. Już tutaj przechodzę, bo widzę, że jest
Pam, pam, pam. Mhm. A propos, zaraz zacznie się oglądanie świątecznego vibe'a. Słuchaj, Krzysztofie, ja już u siebie na osiedlu mam dom, który jest, wiesz, jak Clark Griswold? Chyba tak. Przydobiony z zewnątrz. Mam już domy, gdzie są choinki wstawione. W radiu już lecą piosenki świąteczne, a jak idziesz do Tesco, to już w tym momencie masz, wiesz, te wszystkiego rodzaju reklamy świąteczne, więc jest po prostu grubo, także jest po prostu tak sobie. Marcin, co sądzisz o filmie In the Tall Grass? Z tego co pamiętam, chyba nie widziałem, Leszku, ciężko mi powiedzieć. Już tutaj patrzę dalej, co piszecie. Po liczbie otwartych kart w przeglądarce widzę, że live nie skończy się po godzinie 30. Chyba dzisiaj rzeczywiście nie. Dzisiaj będzie troszeczkę pewnie dłużej, no ale zobaczymy, jak długo to potrwa. Słuchajcie, przechodzimy do joysticków, bo się okazało, że no jednak joystick. Ja wiem, że to akurat gry to głównie Lincoln, no ale akurat czemu nie, można byłoby jak najbardziej pogadać też na ten temat, więc sobie troszeczkę pogadamy o joystickach. Już sekundkę, oczywiście, skoro poprawiamy tutaj, to muszę to jakoś zautomatyzować, żeby to rzeczywiście fajnie wyglądało, ale na razie jest w porządku. Joysticki złote rozdane. Bez zaskoczeń Larian i Baldur's Gate rozbijają bank. Pisaj mi tutaj na czacie, kto już grał w Baldur's Gate? Czy rzeczywiście jest dobra, fajna? Akurat ja nie grałem, póki co jeszcze. Jest artykuł Jakuba Karasia. Nie będziemy oczywiście całego czytać, tylko i wyłącznie nagrodzone produkcje, więc zwycięzcy 41. gali Golden Joystick Awards. Najlepsza fabuła Baldur's Gate 3. Właśnie Baldur's Gate 3. Nagroda Wciąż gramy No Man's Sky. Najlepszy kierunek artystyczny Baldur's Gate 3. Studio roku Larian Studios. Najlepsze rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Najlepsza gra niezależna Sea of Stars, najlepsza gra multiplayer Mortal Kombat 1, najlepsza oprawa audio Final Fantasy XVI, najlepsza zapowiedź gry Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, najlepsza społeczność Baldur's Gate 3, najlepszy sprzęt PSVR 2, przełomowa gra to Cocoon, wybór krytyków Alan Wake 2, czy Alan Wake 2, najlepszy wykonawca Ben Starr za Final Fantasy XVI, gra roku na konsolę Nintendo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, gra roku na PC-ta Baldur's Gate 3, gra roku na konsolę PlayStation Resident Evil 4 Remake, gra roku na konsolę Xbox Starfield, najbardziej oczekiwana gra Final Fantasy VII Rebirth, gra roku Baldur's Gate 3. Okej, no rzeczywiście, która nagroda zaskoczyła Was najbardziej? Jest bardzo ładnie tak rzeczywiście napisane. No przyznam się, że nie grałem w żadną z tych gier. Chyba najbliżej byłoby mi, powiem szczerze, do Mortala, ale to mamy dwie poprzednie części. Mamy X-Elite, a potem co była po niej i tyle, więc rzeczywiście tak jakoś to wyglądało. Tutaj proszę bardzo, co piszecie? W Baldur komp mi nie wyrobił. No mój komp wyrobił akurat, że tak powiem, on jest przygotowany pod edycję 4K wideo, więc raczej nie byłoby problemu. Marcinie, czy oglądałeś może nowy horror Noc Dziękczynienia L.A. Rota? Nie specjalnie mnie nie póki co zajęło. Wiem, że niedługo się ma pojawić, bo teraz Dziękczynienie jakoś chyba w tym tygodniu jest, czy w przyszłym, czekajcie, że nawet gdzieś tu mam kapownik, czy oczywiście kapownik jest w pokoju, bo coś oglądaliśmy. No niestety kapownik jest w pokoju, to wam nie pokażę, aczkolwiek była rozpiska tego wszystkiego. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o te gry. Patrzymy dalej. Na PlayStation były Spider-Man nowy albo Final Fantasy. Nie, mi się wydaje, że to akurat te gry dopiero powstaną, nie same gry, tylko że akurat one będą już liczone do przyszłorocznych, mi się wydaje, nagród, bo wyszły rzeczywiście troszeczkę później. Słuchajcie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że Warner Bros. Stwierdziło, że już gotowy film, czyli Coyote vs. Acme, wyrzucą do kosza, że rzeczywiście im się to nie podoba, że postanowili sobie to odpisać od strat, wliczyć w koszty, no i pojechaliśmy po nich, ja, mnóstwo rzeczywiście innych streamerów,
TikToki, wszelkiego rodzaju Twittery i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu stwierdzili, dobra, no to jednak trzeba coś z tym zrobić, jednak rzeczywiście nie może tak być. I słuchajcie, mamy artykuł właśnie na ten temat, więc sobie o nim teraz pomówimy. Ja tylko przypomnę, że oglądamy sobie i gadamy dzisiaj sobie o tym, co tam ciekawego w Hormudzie. Jeżeli panie i panowie, a czemuż by nie, jeżeli lubisz takie rzeczy, daj łapkę i udostępnij, niech to się niesie. Nieważne, gdzie udostępniasz, czy na swoich mediach społecznościowych, wiesz, Facebook, Twitter, czy tylko i wyłącznie na dziale społeczności na YouTubie, będę niezmiernie dźwięczny. Będzie mi niezmiernie miło. Słuchajcie, Coyote uratowany, Warner wyjmuje z kosza Coyote vs. Acme. Artykuł na podstawie Twittera jest. Wszystko wskazuje na to, że szefowie Warner Bros. Discovery doszli do wniosku, że strata wizerunkowa jest gorsza od szybkiego wykazania się gospodarnością przed akcjonariuszami. Jak donosi portal PAC, tam nie ma na początku, Coyote vs. Acme nie jest już skasowany. Coyote vs. Acme to połączenie gry aktorskiej i z komputerową animacją. Film został pierwotnie zlecony do realizacji przez HBO Max. Potem jednak zdecydowano się, że trafi do kin. Film jest w pełni gotowy, miał trafić do kin latem, ale potem jego miejsce Warner wprowadził Barbie. Dlaczego gotowy film nie ujrzy już światła dziennego? Decyzja została ogłoszona kilka dni po zaprezentowaniu przez Warner Bros. Sprawozdania za trzeci kwartał. Zaprezentowane dane zostały źle przyjęte przez Wall Street i akcje spółki poleciały gwałtownie w dół. No niestety żaden z nas nie kupił 100 milionów akcji, żeby w tym momencie zarobić na nich. Warner Bros. Szuka więc dalszych oszczędności. Produkcja Coyote vs. Acme pochłonęła $72 miliony. Jak donosi Deadline, studio woli skasować film i uzyskać odpis podatkowy w wysokości $30 milionów, niż próbować go wpuścić lub sprzedać innemu dystrybutorowi. No i chętnie ponoć tak było. I słuchajcie, i decyzja została przyjęta z oburzeniem w świecie filmowców. Reżyser co prawda miarkował słowa, bo współpracuje z wytwórnią przy innym projekcie. Inne osoby, które związane były z Coyote vs. Acme, nie miały takich oporów i oskarżyły koncern o niszczenie kina. Portal PAC twierdzi, że w weekend szefowie działu filmowego Warnera oraz nowy szef działu animacji spotkali się i wspólnie zdecydowali, że wystawią film na sprzedaż. Czyli krótko mówiąc, kto da więcej, tak będzie. Nie? Dobrze jest, nie, Leszku? Wiedziałem chyba, co robię. O ile w przypadku Bad Girl, panie i panowie, kasacja nastąpiła po informacjach o tym, że surówka była źle oceniona w wytwórni, o tyle samego nie można powiedzieć o Coyote vs. Acme. Są szczęśliwcy, którzy ten film widzieli na pokazach testowych, ich wyniki więc był więcej niż optymistyczny. Oceny, co potwierdził sam reżyser, były dużo lepsze od tego, jakie uzyskują zazwyczaj familijne produkcje Warnera. Do tego tylko się odniosę w ten sposób, że znam osobiście osoby, ależ dzisiaj pięknie mówię, co? Klasyki i tak dalej, rewelacja, dzisiaj mam dzień, ale chodzi o to, że znam osoby, które widziały film Flash i mówiły, to jest piękne, to jest coś cudownego, to jest rewelacja, to jest film przełomowy, tak dobrego kina superbohaterskiego nie widziałem. A potem Flasha obejrzeliśmy sami i się okazało, że jest, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Fabuła filmu Coyote vs. Acme inspirowana jest postaciami Coyota i Strusia Pędzi Wiatra oraz satyrycznym artykułem Iana Fraziera opublikowanym w 1990 roku w magazynie The New Yorker. Miała to być historia Coyota, który ma dość, że produkty Acme, z których korzysta, by schwytać Strusia Pędzi Wiatra, zawsze go zawodzą, postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację. W roli prawnika wystąpił Will Ford, szefa Acme zagrał John Cena. Jednym ze współscenarzystów był nowy szef DC James Gunn, który z Siną współpracował chociażby przy Peacemakerze. No i dobrze, że rzeczywiście tak jest. Zobaczę, że tutaj gdzieś jest odnośnik, ale motyw jest taki, że no fajnie, że w końcu robią coś, że ja wiem, że to jest oczywiście po tym, że ja, ty, wy, my, oni, one i tak dalej, wkurzyliśmy się i zaczęliśmy o tym gadać, no ale dobrze, że przynajmniej w ten sposób, ale nie opieczę się im tak bardzo, bo co prawda nie mam tutaj tego artykułu, ale wiem, że któryś senator się wkurzył, mówi, że jak to tak, że po prostu, że w tym momencie oni właśnie bardziej kasy stawiają niż filmy, że tak nie może być, że powinno rzeczywiście, ale jak już coś robisz, to robisz od początku do końca. No trochę rzeczywiście z nimi się nie mogę zgodzić, bo to jest firma prywatna, a nie państwowa, no ale mniejsza większość i powiedział, będzie dochodzenie, jakieś tam śledztwo zrobimy w tej sprawie, bo rzeczywiście trzeba. A jak to będzie, jak to się skończy, oczywiście będę was na ten temat informował, bo dokładnie wiecie, że lubię trzymać rękę na pulsie, więc tak to jest. Zobaczcie tutaj, co piszecie tutaj dalej. Zawsze wolałem Looney Tunes od disneyowskich bajek, kreskówek. No to widzisz, tak to akurat rzeczywiście jest.
osobiście osoby, kolejny cytat, który można użyć w wypowiedzi argumentacyjnej. Wiesz co, Wiktor, ja muszę te rzeczy wszystkie po prostu spisywać, bo uwierzcie mi albo nie, z tego, co ja tutaj do was mówię, ja niewiele pamiętam później. Z tego względu, że no tak naprawdę, mimo że te odcinki już prowadzę gdzieś 2-3 lata, to jest w miarę stresujące dla mnie, bo tutaj wiecie, ogarniać mnóstwo rzeczy, tutaj czat, wszystko i tak dalej. I nieraz jest tak, że ja po prostu obejrzę odcinek, potem ja no później wiadomo, że robię do tego każdego odcinka na żywo, robię spis treści, więc drogi widzu, droga widzko, jak oglądasz z odtworzenia, w opisie jest, a w ogóle tak naprawdę to ci pokażę na YouTubie, możesz sobie spokojnie przeskakiwać z wybranych ci tematów. I ja nieraz to oglądam, mówię, ale rzeczywiście ja tak gadałem, ja pamiętam kiedyś był odcinek z jednym z aktorów i no oczywiście potem sobie włączyłem i ja mówię, ty, ale ty mówiłeś o tym, o facecie o nazwisku Budnik, a przecież Jowita Budnik to jego żona, to znana aktorka i tak dalej. Dopiero później, że tak powiem, pewne rzeczy zaskakują, więc tak to jakoś rzeczywiście jest. O, dokładnie, to są jajcarskie jaja, a idąc dalej, że tak powiem, w ten sposób, cytując naszą ulubioną posłankę Renatkę Beger, czyli cofając się do tyłu, obróćmy sprawę o 360 stopni i tak dalej po prostu. Także rzeczywiście jakoś tak to wygląda i tutaj się nie mogę nie zgodzić, bo rzeczywiście chyba znowuż ze 2 czy 3 dni temu był wyświetlony na Hapciaku i sobie też obejrzałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć Michaela Keatona. Tak, to ja. I'm Batman. Czy jak to woli, jestem nietoperek, panie i panowie. Tak to rzeczywiście wyglądało. A Amazon kręci, Amazon nie zwalnia tempa, panie i panowie. Teraz o nim chwilę pomówimy. Kilka słów na temat Amazona, bo Boże Narodzenie w Gotham, czyli Damian, syn Batmana, sam w domu. Jak podaje YouTube, oczywiście, że tak. Amazon zaprezentował zwiastun nowego filmu świątecznego dla całej rodziny Merry Little Batman. Trafi on na platformę Prime już 8 grudnia, więc panie i panowie 3 tygodnie z okładem. Merry Little Batman został wyprodukowany przez Warner Bros. Animation. Za reżyserię odpowiada Mike Roth, który wcześniej pracował przy takich serialach animowanych jak Zwyczajny Serial czy niezwykle przypadki Flapjacka. Bohaterem filmu jest Damian Wayne, który chce być tak jak jego tatą. Nadchodząca święta, ale zło w Gotham nie śpi. Batman jest właśnie zajęty walką z najgorszymi złoczyńcami, a Damian został sam w domu. Chłopak odkrywa spisek, którego celem jest zrujnowanie Bożego Narodzenia. Damian nie zamierza na to pozwolić i jak na prawdziwego superbohatera przystało, staje do walki. Luke Wilson użyczył głosu Batmanowi, Damianem jest Jonas Kibreb, Jokera gra David Hornsby, a Alfreda James Cromwell. Więc rzeczywiście no pewnie, że obejrzę. Najbardziej akurat mam Amazona Prime'a, słuchajcie, 49 zł za rok, to nie można tego nie skorzystać. W ogóle dla wszystkich fanów Batmana już we wtorek na Netflixie pojawi się Batman The Animated Series, ten rewelacyjny serial animowany z lat 90., więc jak macie ochotę, to oglądajcie. Wiktor ostatnio odkrył Ligę Sprawiedliwości, to jest makreska i patrzę, jest Batman, będzie pewnie sobie oglądał. A co to jest Amazon? Jeżeli drogi widzu, droga widzko, nie wiesz, jak najbardziej jest na moim kanale film wyjaśniający, co to jest Amazon, jak to się je, skąd, gdzie, co i tak dalej, w którym wiadomo. Czy znam konglomerat podcastowy, w którym współpracuje Hubert Spandowski? Jak najbardziej znam konglomerat, pewnie, że tak. Nawet zapraszałem ich swojego czasu na odcinek, ale niestety nie byliśmy w stanie zgrać wszystkich uczestników konglomeratu naraz, także jak najbardziej ich znam. Słuchajcie, lecimy dalej, bo skoro Amazon śmiga, Amazon kręci, no to jak Amazon kręci, no to dalej amazonujemy się, panie i panowie. Masters of the Universe jednak powstanie. Amazon chce zainwestować w film o He-Manie, podaje nam Variety. I to jest dobra, bo rzeczywiście ja He-Mana od zawsze lubiłem, mimo że ten film z Dolphem Lundgrenem, słuchajcie, jakoś chyba ten Dolph Lundgren nie miał nigdy szczęścia do tego, bo pamiętacie, zrobili He-Mana, no był delikatnie mówiąc słaby. Zrobili Punishera, no okej, na tamte czasy był nie najgorszy, można było powiedzieć, okej, w porządku, obejrzeliśmy, ale to nie było rewelacyjne kino, zdarzyło się po prostu. Ale słuchajcie, co chodzi z tym He-Manem, pisze nam Variety. W lipcu tego roku Netflix zrezygnował niespodziewanie z realizacji filmu Masters of the Universe, mimo to, że wcześniej zdążył zainwestować w niego nawet $60 milionów. Słuchajcie, 60 baniek. Dużo, jednym słowem. Wygląda jednak na to, że widowiska wciąż ma szansę powstać. Jak informuje Variety, Amazon MGM Studios prowadzi z platformą negocjacje w sprawie przejęcia projektu.
Przypomnijmy, Netflix porzucił Master Universe z powodu zbyt wysokich kosztów produkcji. Budżet filmu inspirowanego klasyczną zabawką firmy Mattel miał bowiem wynieść ponad $200 milionów. No rzeczywiście dużo pieniądzów. Gdy w projekt zaangażowany był Netflix, stanowiska reżyserów piastowali bracia Adam i Aaron Nee. Za scenariusz odpowiadał Dave Callan. Między innymi Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni, a główną rolę miał zagrać Kyle Allen. Cała czwórka jest ponoć nadal zainteresowana udziałem w filmie. Bohaterem, no to akurat chyba rzeczywiście nie trzeba mówić, kim jest He-Man, władca Eterni. Nowe widowisko o przygodach He-Mana miało pierwotnie powstać dla wytwórni Sony. Do głównej roli typowany był wówczas Noah Centineo. Potem projekt przyjął jednak Netflix, który wcześniej zrealizował z Mattelem 2 seriale animowane rozgrywające się w świecie Eterni. Władca Wszechświata Objawienie oraz He-Man i Władcy Wszechświata. Tego akurat drugiego bodajże jest producentem i chyba scenarzystą albo współscenarzystą był Kevin Smith. Więc rzeczywiście całkowicie zacny. Byłby odcinek, ja mówię zacny, no ale niestety nie udało się. Może rzeczywiście kiedyś, może w przyszłym roku zobaczymy. Troszeczkę tak, że to powiem, odbiegając od He-Mana, często tak jest niestety, że z jedną, drugą, trzecią osobą umawiam się, a dobra, w porządku, no to dzwonimy się, zgadamy się troszeczkę bliżej, mamy ustaloną konkretną datę, powiedzmy za 3 czy tam 4 miesiące konkretny dzień, no i potem przychodzi, a słuchaj, co, a tamto rzeczywiście, albo jest kilka osób. Chyba ostatnie czasy najczęściej ludzie się decydują na to, żeby nagrać odcinek offline i potem go opublikować, tak jak miało to miejsce przy okazji odcinku z Michem Szczepańskim. Tak, zgadza się, Batman The Animated Series to jest rewelacja. No ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam, to jest po prostu coś pięknego. Także bardzo mi się to podobało. A teraz, panie i panowie, tylko przypomnę wszystkim, którzy tutaj są, że Marcinowe recenzje to nie tylko ja oczywiście i nie tylko YouTube, ale to jest również innych dużo rzeczy. Między innymi, panie i panowie, to jest Discord, gdzie możecie sobie spokojnie wejść, pogadać z nami, zostać na chwilę, na dłużej. Akurat nie prowadzę Discorda, tutaj już wam w tym momencie wrzucam link do tego, mimo że on zawsze jest w opisie odcinku, zresztą każdej recenzji. Także ja nie prowadzę Discorda, możecie tam wejść, zobaczyć, pogadać z ludziskami. Jak widzicie, są różnego rodzaju kąciki, działy, info o odcinkach, czat ogólny, memeszki, kącik recenzencki, artystyczny, pomysły na live, PESEL-u nie oszukasz, a także czasami sobie po prostu, a co to jest? Ktoś jakieś takie zdjęcia robi, no proszę, nie, to PESEL-u nie oszukasz, niestety. A tak samo mamy ogólne wasze kolekcje Marvel, DC i tak dalej. Tego rzeczywiście jest bardzo dużo, możecie wbijać. Również jest grupa na Facebooku, nazywa się Marcinowe recenzje, oczywiście, że tak. Założył ją i prowadzi Krzysiu Lesiu. Możecie jak najbardziej również do tej grupy wbijać. Słuchajcie, dużo tego naprawdę jest i cieszę się, że pomagacie, bo pewnie sam bym tego nie udźwignął. Na pewno bym tego nie udźwignął, to nie ma w ogóle gadania. Tutaj wszelkiego rodzaju informacje są, wrzucone są posty przeze mnie, ale tak samo oczywiście przez inne osoby, także możecie spokojnie, śmiało dawać i śmigać, będzie mi niezmiernie miło. No i jeszcze jedna platforma, na której jestem obecny, to wiadomo, że Instagram, chociaż to naprawdę to nie są zdjęcia, tylko akurat krótkie filmiki, a zdjęcia też się pojawiają zdjęcia, no nie szarujmy się, dokładnie wiecie jak to jest. Dobra, wracamy do świata komiksów, bo Thor 5, panie i panowie, Thor 5. O tutaj chodzi. Taika Waititi może nakręcić kolejnego Thora, stawia nowy warunek i akurat ten artykuł przeczytałem wcześniej i jest on całkowicie z czapki wyciągnięty, w ogóle nie ma żadnych merytorycznej informacji. W skrócie wam powiem, że Waititi powiedział, że tak, naprawdę, nakręcę 5. Thora pod warunkiem, że w rolę Thora wcieli się Chris Hemsworth. I tyle. Może to nastąpić najwcześniej za 7 lat, bo na razie jest on zajęty, ale czemu akurat wyciągnąłem ten artykuł, bo rzeczywiście na temat komiksów będzie teraz bardzo, bardzo długo, bo jest mnóstwo rzeczywiście informacji wszelkiego rodzaju. W ogóle Taika Waititi teraz będzie kręcił Gwiezdne Wojny, który powiedział, że to jest całkowicie film, który wkurzy bardzo wiele osób, ale słuchajcie, mamy nową gwiazdę w MCU, gwiazda serialu Niezwyciężony, mrocznym Supermanem MCU, panie i panowie. I ta wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla tych, którzy tolerują spoilery. Jak spoilery to tylko i wyłącznie w dobrych autach, no ale niech będzie. Reszta nie powinna dalej czytać, ponieważ news może zdradzić fabułę widowiska Marvela Thunderbolts. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, jeżeli rzeczywiście nie chcecie wiedzieć, więc możecie
poczekać i wrócić za chwilę. Steven Yeun, panie i panowie, o nim będzie mowa. Nowa informacja dotyczy postaci, w którą wcieli się w widowisku Thunderbolts Steven Yeun. Tożsamość bohatera była do tej pory tajemnicą. Wydaje się jednak, że niespodziankę zepsuł Robert Kirkman, twórca w serialu Niezwyciężony, w którym Yeun podkłada głos protagoniście. Otóż Kirkman był gościem programu Davida Fincha na YouTubie. W długiej rozmowie twórcy Niezwyciężonego wspomniał niedawną rozmowę z Yeunem, który był po testach kostiumu. Jak mówi Kirkman, był to kostium postaci znanej jako Sentry, co Yeonowi i twórcy Niezwyciężonego wydawało się zabawne, ponieważ jego kostium ma kolor żółty i niebieski, czyli dokładnie taki sam jak Niezwyciężony. O tym, że Sentry pojawi się w kinowym uniwersum Marvela, mówi się już od jakiegoś czasu. Wtedy zasugerowano w 2016, że zobaczymy go w czasie czwartej fazy MCU. Jak członek Thunderbolts jest bohaterem plotek dużo świeższych. Przez chwilę w sieci krążyły sugestie, że zagra go Ryan Gosling. Potem jednak tego aktora zaczęło wiązać się z Fantastic Four. A Sentry to bohater, który posiada mocy zbliżone do mocy Supermana. Jego siłę opisuje się jako równą siłę milionów eksplodujących słońc. Jeden z pamiętnych epizodów z jego udziałem miał miejsce w komiksie World War Hulk, kontynuacji planu Hulk. Zagniewany Hulk wraca tam na ziemię, siejąc zniszczenie, tylko Sentry może go powstrzymać. Bohater jest jednak bardzo mroczną postacią, nękaną wątpliwościami, co do wykorzystania tak potężnej mocy zrobić. Nie jest więc szczególnie skory do stawiania twarzą w twarz z Hulkiem. No i rzeczywiście to jest dobre, bo nie jest to pierwsza osoba, która w tym momencie, w tym tygodniu właściwie dołączyła do MCU. Zobaczymy, bo rzeczywiście Thunderbolts, tak samo zresztą jak między innymi Fantastyczna Czwórka, są to dla mnie projekty zagadki, bo o ile w zeszłym tygodniu mówiłem wam, że z Blade'em jest źle, albo bardzo źle, no to po prostu z tymi produkcjami jest inaczej. Sony w pewien sposób chce, no może nie wyciągnąć rękę do Marvela, ale no wiadomo, że Marvel jest w kryzysie, o tym już mówimy od jakiegoś czasu, ale słuchajcie, Sony chce zrobić to. Artykuł cudowny, naprawdę, na podstawie twitterowych donosów. Wszyscy mówią o zmęczeniu superbohaterami. Wydawisko Marvel właśnie zanotowało najgorsze otwarcie w historii MCU. Spadek 78%. Film przy budżecie chyba 250 milionów, nawet jeszcze nie zarobił połowy tego chyba. To, jak Sony chce z tym walczyć, może was zaskoczyć. Oczywiście pod warunkiem, że wierzycie, że Daniel Richman jest wiarygodnym źródłem informacji. A jest, bo rzeczywiście to już sprawdziliśmy. Richman specjalizuje się w przedwczesnym ujawnianiu informacji na temat superprodukcji Marvela i DC. Ostatnio podzielił się swoją wiedzą na temat planów na przyszłość komiksowego uniwersum Sony. Panie i panowie, zaraz poczytam komentarz, bo tutaj widzę, że coraz więcej. Otóż Sony podobno dąży do tego, by jego Spider-Verse i uniwersum Marvela były ze sobą bardziej powiązane. Co to dokładnie znaczy? Tego nie wiadomo. No jak wiadomo, że nie wiadomo, to chodzi o pieniądze. Ale dwie opcje wydają się dosyć prawdopodobne. Po pierwsze, grany przez Toma Hollanda Peter Parker może w końcu trafić do tej samej części multiversum, w której jest Venom, Morbius i Madame Web, a w tym momencie wiemy, że oczywiście oni są w innym, bo co prawda Venom był przez chwilę, ale go zassało z powrotem. Po drugie, Sony może chcieć, by Venom i spółka trafiły na Ziemię 616. Tym sposobem pojawiły się na przykład w widowisku Avengers Secret Wars. O tym, że Sony i Marvel myślą o rozwijaniu multiversum, mówi się zresztą już od jakiegoś czasu. Po sieci krążyły plotki na temat tego, że w czwartym Spider-Manie pojawi się Michael Keaton jako Vulture. Więc zobaczymy. Oczywiście to wszystko jest z racji tego, że nie tak dawno, no bo w tym tygodniu oczywiście mieliśmy premierę nowego zwiastunu do filmu Madame Web, więc rzeczywiście chcą bić pianę cały czas, kuć żelazo póki gorące. Zresztą jak już wiemy, w przyszłym roku Marvel, nie Sony, ale Marvel wypuści tylko i wyłącznie jeden film, czyli będzie to Deadpool. No, jakoś rzeczywiście tak to będzie, ale kolejna informacja, która mnie... Tak, tutaj jest podane, oczywiście to jest sprzed 4 dni, ja wiem, już w tym momencie, że to jest jasne, Pedro Pascal jest fantastyczny, ale czy to nowy Mr. Fantastic? Aktor negocjuje występ w widowisku Marvela, Fantastyczna Czwórka. Wynegocjował. On już jest panem fantastycznym, on już rzeczywiście podpisał jakąś tam umowę. I tutaj jedna sprawa, aż nawet, że powiem, pokaże się w całości do was właściwie, do was, drodzy widzowie, kiedy ja piszę na Twitterze, Instagramie, Facebooku, czy to wam mówię do was, że na przykład Pedro Pascal podpisał kontrakt i będzie fantastycznej czwórce, Mr. Fantasticiem. Jeżeli mówię
Mówi, że w filmie Piła 10, pół roku przed premierą filmu Piła 10, mówi, że wystąpi Kostas Mandelor. To nie mówię tego dlatego, że tak mi się wydaje, bo by się przydało, tylko mówię dlatego, że wiem. A akurat o Kostasie wiedziałem od jego agenta, z którym przy okazji między innymi współpracowałem przy moich krótkometrażówkach i tak dalej, i tak dalej. Jak takie rzeczy podaje, to nie jest tak, że Skruch sobie wymyślił, że o proszę bardzo, nowy film Marvela wyreżyseruje Patryk Wega i on to podaje. Nie, to są rzeczy sprawdzone, więc nie piszcie mi, że a skąd wiesz, a nieprawda, a w ogóle, bo w artykule było napisane. Ja wiem swoje. Także jakoś tak to rzeczywiście jest. Lecimy dalej z tym Pedro Pascalem, to jest akurat artykuł Deadline. Był już w Grze o Tron, DC, Gwiezdnych Wojnach i The Last of Us. Czy pora na uniwersum Marvela? Jeśli Pedro Pascal faktycznie próbuje wkupić się w łaski szefów wszystkich fandomów, występ w widowisku Fantastyczna Czwórka wpisze się pięknie w tę strategię. Ktoś się już pytał, czy będzie tutaj też bronił dziecka? Przydałoby się. Aktor podobno negocjuje występ jako Reed Richards, Mr. Fantastic w nadchodzącym widowisku. No w tym momencie już wiem, że już podpisał, więc nie będziemy tutaj dalej czytać artykułu, no bo wiadomo jak jest. W postaci Sue Storm Invisible Woman wcieli się Vanessa Kirby, już jest podpisana jako Johnny Storm, Human Torch, młodszy brat Sue, ma wystąpić Joseph Quinn, a on akurat jeszcze nie jest z tego co wiem podpisany. Prawdopodobnie w filmie wystąpi Ebon Moss-Backrack, ale na razie nie wiadomo kogo zagra. Swego czasu plotkowano, że jako Galactus ma się pojawić Antonio Banderas i do Galactusa chciałem nawiązać, ponieważ Antek Banderasowski był łączony jak najbardziej z Galactusem, ale to samo również jest przy okazji Javiera Bardema, panie i panowie. Ma szansę stawić czoła w Fantastycznej Czwórce, czy Avengers Kang Dynasty zmieni tytuł. Również Twitter, więc życie rzeczywiście skaczemy. Wiecie, tutaj czasami Twitter, Variety, Deadline, mnóstwo rzeczywiście faktów. Pedro Pascal ma dużą szansę, jak najbardziej, to już mówiłem, to Javier Bardem, który ma niezłe doświadczenie w graniu filmowych czarnych charakterów. Inne pogłoski sugerują z kolei zmiany, jakie czekają koncepcje widowisk Avengers Kang Dynasty i Avengers Secret Wars. Pamiętajcie, że twórca roli, no między innymi Kanga, czy tam chociażby Victora Timeleya, Jonathan Majors ma problemy i jego sprawa w tym momencie jest w sądzie. Nie jest winny, nie jest niewinny, mówię w ten sposób, ponieważ jeszcze sąd nie wydał żadnego wyroku. Jeff Snyder, specjalista od hollywoodzkich przecieków, w oparciu o swoje źródła donosi, że za pośrednictwem strony The InSneider, że kandydatem do roli Zwola jest Javier Bardem, oczywiście mowa o filmie Fantastyczna Czwórka, aktor znany z takiej produkcji jak To nie kraj dla starych ludzi, Skyfall czy Duna, współpracował już ze studiem Disneya, wystąpił m.in. w Piratach z Karaibów, Zemście Salazara i Małej Syrence. Trytona tam grał, jeżeli pamięć mnie nie myli. Jak pisze Snyder, Bardem może wcielić się w postać Galactusa, kosmicznej istoty, która żywi się planetami. Wcześniej plotkowano, że kandydatem do tej roli jest Antonio Banderas. Galactus dosłownie przez chwilę pojawił się w drugiej części Fantastycznej Czwórki, czyli Srebrnym Surferze, ale tam po prostu to było delikatnie mówiąc nieporozumienie. Jest tylko jeden problem, Bardem ma bardzo napięty grafik i jego występ w filmie platformy Apple o Formule 1 z Bradem Pittem może pokrzyżować szyki Marvel Studios. Bardzo często tak jest, zresztą dobrze wiecie, kiedy ja robię odcinek z ciekawostkami, że proszę bardzo, ten miał być, ale się oczywiście nie zgrały grafiki, więc zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, będzie rzeczywiście super świetnie, ale cały czas pozostajemy przy Avengers, panie i panowie. Marvel nie skasuje Kanga, Jonathan Majors to co innego, czyli może być zmiana obsady, tak zwany recasting, jak podaje Latino Review. Ostatnio sporo mówi się w sieci o widowisku Marvela, a wszystko za sprawą niespodziewanej rezygnacji ze stanowiska reżysera Dustina Daniela Craytona. Zdarzyło się teraz, swoje 3 grosze dorzucił specjalizując się w przeciekach i plotkach. To on jako pierwszy podał, że Pedro Pascal będzie w Fantastycznej Czwórce, Daniel Richman. Proszę bardzo, widzicie? Już tutaj w tym momencie wiadomo, że będzie, a to tylko 3 dni. Przypomnijmy, że Marvel Studios ma poważny problem, którym jest Jonathan Majors. Gwiazdor już wkrótce stanie przed sądem, gdzie rozpocznie się proces w sprawie przemocy domowej, w którym aktor jest oskarżony. Tymczasem Majors jest twórcą roli Kanga. To postać, którą Marvel wybrał na głównego antagonistę nadchodzącej fazy MCU, w której kulminacja miała być w widowiskach Avengers Kang Dynasty i Avengers Secret Wars. A tymczasem informacje o odejściu Craytona ze stanowiska reżysera Avengers Kang Dynasty pojawiły się niedługo po zakończeniu drugiego sezonu serialu Loki, genialnego serialu Loki. Finał pozostawił otwarty los Kanga, co oczywiście natychmiast zrodziło lawinę spekulacji. Zaraz przejdę dalej, tylko strasznie dużo dzisiaj gadam.
Dobra. W sieci pojawiły się już sugestie, że Marvel zmieni wizję nadchodzącej fazy MCU i odsunie Kanga na boczny tor. Pojawił się już nowy kandydat na wielkiego złego wroga, to Doktor Doom. Tak się zastanawiam, czy miałoby to sens, bo namieszali strasznie. Jeżeli widzieliście Lokiego, to dobrze wiecie, że tam się po prostu działo tak, że po prostu jest grubo. No ktoś może potem powiedzieć, ale słuchaj, w Loki on zrobił szacher-macher, ciacha-pacha i rzeczywiście w tym momencie jest dobrze. Jest dobrze, jest słabo, sekundkę. Dosyć, dziękuję bardzo. Przykro mi, ale nie chcę żadnych bluzgów tutaj, ale witam widzów z czego? Z Twitcha. Fajnie, że jesteś. Widzę, że raid nam się zaczął. Bardzo mnie to cieszy. Cześć. Fajnie, że jesteś. Słuchajcie, lecimy dalej. Atmosferę podgrzał też ostatnio Jeff Snyder, który zasugerował, że Kreton odszedł ze stanowiska reżysera, ponieważ Marvel chce, żeby obie części Avengers nakręciła ta sama ekipa. Równocześnie, podobnie jak było to z Avengers Wojna bez granic i koniec gry. Kang Dynasty miałoby też zmienić tytuł na Secret Wars Part 1. Okej, sekundeczkę. No to jest sobie tylko... proszę bardzo, do widzenia. No tak, rzeczywiście bardzo, naprawdę bardzo jesteście Twitchowicze świetni, dziękuję bardzo. Tak, zaraz będziemy tutaj blokować i wywalać. Jak widać, dekli nie brakuje wszędzie. Tak, mówię do was Twitchowicze, jak dla mnie jesteście bezużyteczną zgrają baranów. No ale to się już zdarza. Proszę bardzo pokazywać tutaj. Aha, tak. Sekundeczkę, drodzy widzowie. Tutaj poogarniam to i będziemy mieć zaraz spokój. Tak, do widzenia. Do widzenia, tak. Bluzgi, przegiąłem. Super, dobra. No, tak to możesz mówić do swojego ojca, nie do mnie. Niemiło. Kolejny ban, dokładnie, dziękuję, do widzenia. Komu tutaj dalej? O, tutaj kolejny widz. No, widzicie, czasami tak jest, że zdarzą się łosie, no to dziękuję bardzo. Tak, no ja tutaj widzicie. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Sekundkę, tutaj patrzę. Tak się odwdzięczam, bo jak mi bluzgasz, człowieku, i walisz mi wulgarami, to tak się odwdzięczam, po prostu nie chcę takiego syfu. Jak chcesz jechać po jakimiś wulgarami i takimi rzeczami, to idź sobie, znajdź sobie inny kanał, znajdź sobie innych rzeczywiście ludzi, którzy lubią takie rzeczy, znajdź sobie jakiś patty stream, a tutaj gadamy kulturalnie o filmach, o serialach, książkach i dziękuję bardzo, więc bluzgi to sobie, wiesz, gdzieś sobie dalej, dawaj. Proszę bardzo, super, a idźcie sobie gdzie chcecie, macie sobie oglądać. Dlaczego The Marvels taki stolec? Dobre pytanie. No, dziękuję za wszystkie. O, popatrz, pokazałem, a miałem nie pokazywać. Blokuj tutaj. No co po prostu, że widzisz. No i popatrzcie, zamiast gadać sobie ładnie o Kangu, to muszę teraz zajmować się banowaniem. Pokaż, a mogę wyłączyć tutaj? A proszę bardzo. Do widzenia, Twitch. Papa. Już, spokój. Dziękuję bardzo. Niech se leci. Już nie nadajemy na Twitchu, przynajmniej póki co. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczywiście temat był dosyć ważny. Okej. Ryszma jednak uspokaja fanów Kanga. Jego zdaniem Marvel... Sekundkę, muszę je zapauzować.
Marvel nie zrezygnuje z postaci, a Doom może być głównym wrokiem superbohaterów w kolejnej fazie. Richman nie wyklucza jednak, że postać Kanga wcieli się w inny aktor. Studio nie miało w przeszłości problemów z wymianą niewygodnych gwiazd i bez wyjaśnienia tego fabule, a teraz w dobie multiversum jest to jeszcze prostsze. Nie przypominam sobie, żeby rzeczywiście jakieś ważne postacie zostały wymienione, ale to w tym momencie, no okej, rozumiem, Thanosa na przestrzeni filmów, no mieliśmy kilku aktorów, no ale no nie czarujmy się, w pierwszych Avengers Thanos to nie był rzeczywiście super ważna postać. Jakoś niekoniecznie. Aha, tutaj proszę bardzo. No a tutaj Kang, no to jest rzeczywiście ważna osobistość. I kolejny artykuł też dotyczy właśnie tego samego reżysera. Co dalej z tymże człowiekiem? Daniel Cretton to facet był, który wyreżyserował m.in. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni, więc rzeczywiście dosyć no, poważna produkcja. To tutaj, co by tutaj nie mówić. Jak przyjdą, nie ma problemu, nie wbijają na YouTube'a, tutaj mam wszystko bardziej ogarnięte, więc tutaj sobie mogę spokojnie ich, że tak powiem, przyjąć. Nie mam najmniejszego problemu z tym. Jak należy interpretować odejście reżysera? Niby, że tak powiem, cały czas się powtarza, tak? Niby coś się powtarza cały czas, ale Avengers Kang Dynasty miał być odpowiednikiem Wojny bez granic. Widowisko szykowano na kulminację kilku ostatnich faz MCU, która z kolei miała doprowadzić do jeszcze większej kulminacji odpowiednika końca gry, czyli Avengers Secret Wars i premiera później w maju 27. No i rzeczywiście miało być dobrze, ale Cretton nie zrywa jednak stosunków ze studiem. Reżyser wciąż pracuje nad serialem Wonder Man, mimo niedawnych plotek o tym, że projekt miał trafić do kosza. W świetle zakończenia strajku ekipy planuje wrócić na plan do poświęcić dziękczynienia. Gwiazdą produkcji jest Yahya Abdul-Mateen II. Cretton ma również stanąć za kamerą kontynuacji Shang-Chi. No to już w tym momencie pewnie mówimy o roku 28, znając się, jeżeli tutaj oczywiście wypalą wcześniejsze produkcje. Poza Shang-Chi i Legendą 10 Pierścieni, Cretton ma w swojej filmografii dramat obyczajowy Przechowanie numer 12 z Brie Larson i Lakietem Stanfieldem. Pracował też przy serialu American Born Chinese. No więc rzeczywiście dosyć konkretnie się dzieje. Jak to będzie wyglądało? No ciężko powiedzieć. Ja sam nie mam pojęcia. Teoretycznie wszystko powinno być w porządku, bo przecież mieliśmy sprawę stulecia, Amber Heard i Johnny Depp. Potem było jaja z Ezra Millerem. Jakoś to się udało DC, jeżeli chodzi o Millera, jakoś tam się rzeczywiście udało im z tego wyjść. A jak to będzie teraz? No zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo, pozdrowienia od Hydry. Aha, tu mi się znowu włączyło. Shang-Chi dla mnie najlepszy Marvel ostatnich lat. Wiesz co, powiem ci w ten sposób, że ostatnio teraz wyszło The Marvels i jest to trzecia najgorzej oceniana produkcja Marvela. Najgorzej ocenianą produkcją Marvela, jeżeli chodzi oczywiście o filmy, jest The Eternals, później jest Ant-Man i Osa Quantumania i teraz ten film. I one są wszystkie trzy, nie dość, że poniosły wielką klapę finansową, no to krótko mówiąc, czy to na IMDb, czy to na Rotten Tomatoes, te wszystkie filmy są po prostu, po nich jest pojazd i rzeczywiście tego się nie da się oglądać. No zgodzę się, obejrzałem Marvel, nawet zapytany o twórczyni rolę Kamale, co sądzi na ten temat, dlaczego tak film słabo się jest odebrany w kinach. On mówi, na rzeczy, które nie mam wpływu, w ogóle się nie wypowiadam, bo to nie ma dla mnie znaczenia, także dziękuję bardzo. No coś w tym jest, ona powiedziała, że będzie się wypowiadała, kiedy, jak to ładnie ujęła, dostanie swój własny solowy film. Wtedy rzeczywiście będzie się działo. Także jest całkowicie w porządku. Już tutaj patrzę. Tak, drodzy moi, jeżeli coś tutaj się dzieje, to Wiktor jak najbardziej wywalaj tutaj. Albo po prostu wiesz co, ja to zrobię za ciebie. No, dziękuję bardzo i spokój. U mnie nie jest 300 sekund, u mnie za takie rzeczy jest już ban na stałe. Także Wiktor, nie dawaj wyciszenia 300 sekund, po prostu ukrywaj na stałe albo wywalić i dziękuję bardzo i będzie spokój.
bo tutaj akurat nie potrzebujemy takiego badziewia. Jeżeli drodzy Twitchowicze, tak, oglądacie, myślicie, o fajnie, stare, wjechaliśmy ci, tak jak pisaliście wcześniej, a tutaj normalnie, żeby kanał rósł, nie, mnie to nie interesuje, ja sobie wolę spokojnie robić swoje i mieć dobrych, fajnych, ciekawych widzów, którzy zachowują się z kulturą, a jak chcecie bluzgać, nie, Wiktor Z, bo jest ten, jak tylko ktoś zacznie coś strzelać, od razu banuj, nie ma, że ukrywanie czy coś na 300 sekund, od razu banuj, ja tego nie potrzebuję. Słuchajcie, ale lecimy, bo jeszcze kilka rzeczy jest na temat komiksów, bo jest między innymi Superman Legacy. W końcu przechodzimy od Marvela do DC, udało się. Wiemy, kto zagra Złola w Superman Legacy. Zaskoczenie, Maria Gabriela de Faria jako The Engineer, podaje nam Deadline. Lex Luthor, Brainiac, Generał Zod, nie i jeszcze raz nie. Poznaliśmy tożsamość czarnego charakteru z widowiska Superman Legacy, wiemy też, kto wcieli się w tę postać i może to być, możemy mówić o 2 zaskoczeniach. Proszę Państwa, oto Maria Gabriela de Faria jako The Engineer. Dajcie mi znać, czy w ogóle znacie tę kobietę, tę aktorkę, bo niekoniecznie ja. Kim jest Engineer? Nowy przeciwniczka właściwie Supermana. Studio Warner Bros. Ujawniło, że Maria Gabriela wystąpi w Superman Legacy jako Angela Spica, znana też jako The Engineer. To postać stworzona przez Warrena Ellisa i Briana Hitcha na potrzeby serii The Authority, początkowo wydawanej przez Wildstorm, a następnie wcielonej do uniwersum DC. Angela Spica jest genialną naukowczynią, która jako The Engineer czerpie swoją nadludzką moc z nanotechnologii, będącej częścią jej krwioobiegu. Proszę bardzo. W efekcie potrafi m.in. dowolnie zmieniać kształt oraz gęstość swojego ciała. Jej udział w filmie zdaje się potwierdzać pogłoski, jakoby antagonistami Człowieka ze Stali w Superman Legacy mieli być członkowie supergrupy znanej jako The Authority. Prawdopodobnie The Engineer nie będzie więc jedyną przeciwniczką nowego Supermana. Czekamy więc na kolejne ogłoszenia castingowe. Zanim przejdziemy dalej, dobrze, w końcu nie dostajemy po raz wtóry tych samych postaci, wiecie, no mnie na przykład to, jeżeli chodzi nie może o Supermana, ale o Batmana, że bardzo często pojawia się Joker i tak dalej, no przy okazji Supermana, jeżeli popatrzycie, no to Lex Luthor był kilka razy, tak, Generał Zod również, a są to postacie znane bardzo wśród kiedyś, i teraz nie pamiętam, czy to był Uniwersytet Harvarda, ale jeden z uniwersytetów zrobił badanie, gdzie zapytano ludzi o najbardziej rozpoznawalnego superbohatera przez nich i 3 najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie to jest Batman, Superman oraz Spider-Man. Nie pamiętam w tym momencie, który jest pierwszy, drugi, trzeci, ale ta trójka. I oni mają naprawdę cały arsenał super złoczyńców i gdyby udało nam się w końcu kogoś innego obejrzeć, byłoby cudownie, naprawdę byłoby fajnie. Ja już abstrahuję od 3. i 4. części Supermana z Christopherem Reevem, bo tam się już rzeczywiście działo różnie, no ale rzeczywiście można zrobić film z innym Złolem niż Lex Luthor, no bo to wiadomo, że to był Gene Hackman, potem był Kevin Spacey, ostatnio był Jesse Eisenberg bodajże. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. A skąd możecie znać, przepraszam bardzo, Marię? To pochodząca z Wenezueli aktorka, karierę rozpoczęła występując w wenezuelskich telenowelach i serialach dla młodzieży, to nie dziwi chyba nikogo. Pozwolicie, że nie będę czytał tych tytułów, bo nie kojarzę. Pierwszym anglojęzycznym filmem z jej udziałem było Śmiertelne zlecenie z 2016. W jej filmografii są m.in. Plan 5 i The Exorcism of God. Słyszeliście? The Exorcism of God? To jest Butler? Nie, to chyba nie jest Gerard Butler. No, jakoś tak niespecjalnie mamy znane. Okej. 4,7, no to niekoniecznie. Odśwież jej filmy. Niekoniecznie super dobra ocena. Zagrała też w serialach Jestem Frankie, Vicky RPM, Święta u Moodych i Szkoła Zabójców. A co wiemy o Superman Legacy? Reżyser James Gunn, który napisał też scenariusz Superman Legacy, chce wejść na plan na początku 2024 roku. W tytułowej roli zobaczymy Davida Cornsweeta, jako Lois Lane towarzyszyć mu będzie Rachel Brosnan. No i bardzo rzeczywiście mnie to cieszyć. No nie wiem, Lancel, jak mogę nie kojarzyć wenezuelskich telenowel. Może dlatego, że nawet nie kojarzę polskiej, bo powiem Ci szczerze, że akurat z serialami jest u mnie na bakier. Nieraz pytacie, Marcin, a czy znasz ten serial, a czy ten serial? No niestety niewiele seriali oglądam, obejrzałem ostatnio Lokiego, jestem na 2. sezonie Chuckiego i chyba tyle, jeżeli chodzi o seriale. Co prawda wczoraj zacząłem oglądać, nie jest to serial, ale 4-odcinkowy, no może powiedzmy miniserial, niech tak będzie, 4-godzinny dokument, tak,
oglądam też czasami filmy dokumentalne, ale tytuł tego filmu to jest Robodog, czyli jak powstawał pierwszy Robocop, więc akurat stwierdziłem, że sobie obejrzę, bo to już od jakiegoś czasu tam sobie rzeczywiście leżało. No super, bardzo mnie to cieszy i gdybyśmy rzeczywiście dostali więcej takich złoli, no może to będzie, że idzie ku lepszemu, ku ciekawszemu. Mam taką rzeczywiście nadzieję, no bo byłoby ciekawie. Ja jestem jak Chuck Norris, tak, obejrzałem wszystkie odcinki Mody na sukces i to od tyłu 2 razy, już 2 razy, także rzeczywiście to akurat jestem ja. Słuchajcie, lecimy, bo Jimmy czeka, Jimmy Joe, tym razem powraca, jak najbardziej. Jimmy Kimmel powraca i poprowadzi Oscary. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Deadline. Oczywiście, skoro Oscary, to przypominam, że będziemy na żywo komentowali Oscary, będziemy je omawiali. Zobaczymy, kto będzie, czy będę sam, czy ktoś się ze mną pojawi. Nie szykuje się rewolucja na Oscarach. Nadchodzącą galę wręczenia 96. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej poprowadzi człowiek, który robił to już wcześniej 3 razy. Panie i panowie, and the fucha gospodarza Oscarów goes to Jimmy Kimmel. Dobrze, fajnie to zrobione. No słuchajcie, nie ma chyba co przedstawiać. Wiadomo, że fajnie to mniej więcej facet robi, dobrze prowadzi. Chyba tylko Billy Crystal, cześć Steven, witam na TikToku, chyba tylko Billy Crystal to robił ciekawiej. A wiem, że ponoć Bob Hope prowadził to wiele razy, ale to było dawno temu i nie miałem możliwości tego oglądania. Przez chwilę losy gali stały pod znakiem zapytania, mówiło się nawet o przesunięciu terminu, ale odkąd strajku scenarzystów i aktorów dobiegły końca, wszystko wraca do porządku. Ktoś powie, że wygrała rutyna, ktoś inny, że doświadczenie. Rola prowadzącego po raz 4 przypadła, bowiem Jimmy'emu Kimmelowi. Facet opowiadał już na Oscarach nie jeden żart i był świadkiem niejednej Oscarowej wpadki. No, zobaczymy, jak to będzie. Kiedy dokładnie gala wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 roku, więc zapiszcie sobie w swoich kajetkach, będziemy oglądali. No akurat ja już wiem na pewno, bo w Irlandii kto to pokazywał? Kurczę, aż nawet zapomniałem. Box Now, bodajże tak się nazywało, czy TV Now, czy jakoś tak. W każdym razie będzie, jak najbardziej będzie pokazane, będzie mówione, bo czemuż by nie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Rok temu oglądałem z tobą na żywo, w tym roku też będę, byleby żadnego osiołka nie wprowadzali, bo żenując to było. Nie było najlepsze, co? Jeszcze dodatkowo ten Will Smith, to już było 2 lata temu. Nocturno pisze, właściwie napisał, Kimmel to najdumniejszy i najbezpieczniejszy wybór. Słuchaj, ja pamiętam, że któregoś roku stwierdzili, że Chris Rock poprowadzi Oscary i nagle w internecie zawrzało, tak, fajnie, super, Chris Rock poprowadzi, on jest fajnym komikiem, on jest z jajem, on się nie da, będzie rzeczywiście grubo, będzie dosadnie, Oscary nie będą nudne i szło się losu. Po prostu były takie nudne, że to była masakra. Także po prostu szkoda gadać, panie i panowie. Tak to rzeczywiście jakoś nie było. Słuchajcie, dalej lecimy, bo tym razem Netflix nam tutaj wjechał, a wjechał nam z Gliniarzem z Beverly Hills 4. Eddie Murphy o gliniarzu, uszkodziłem sobie kolano i plecy, jak podaje nam mówi web, no bo nie wiem, czy wiecie, ale no Eddie już jest stary, już ma rzeczywiście tych kilka lat, troszeczkę się nie zrobiło. Eddie Murphy obecnie w wieku 62 lat. Słuchajcie, ogarniacie to? 62 lata. Dla mnie to był taki aktor, którego od zawsze właśnie postrzegałem jako młodego faceta, który tam powiedzmy robił ten swój stand-up, chociażby mowa o, jak się nazywa ten taki bardzo hardkorowy Raw, R-A-W, Raw, czyli na surowo, jakoś tak. I rzeczywiście no było dobre, a tu nagle 62 lata ma człowiek. Z drugiej strony sam jestem po 40, więc... Ale wracając do tematu. Opowiedział, jak wyglądał jego powrót do roli gliniarza z Beverly Hills po 40 latach od premiery pierwszej części. Jak się okazało, wymagające sceny akcji nie odbyły się bez szkód na jego zdrowiu. Nosiłem ortezę, może to jest orteza, nie wiem, nie znam się, na kolanie i popsułem sobie plecy. Pierwsza część Gliniarza Beverly Hills zadebiutowała na wielkim ekranie w 1984 roku. Seria dotrwała się 3 części. W 1987 druga i trzecia była w 1994 roku. Tą trzecią widziałem w kinie. John Landis reżyserował, to jest ten facet między innymi od Blues Brothers, ale to nie była dobra produkcja. Twórcy postanowili ją wskrzesić po kolejnych 30 latach. To było trudne. Grałem Axela Foley, kiedy miałem 20 lat. Nie mam już 20 lat. Zaskoczenie.
To jest film akcji, więc był trudny, ale daliśmy radę. Wspomina kręcenie 4. części Murphy. W kontynuacji porównują się zarówno znane z trylogii twarzy Judge Reynolds, Josh Ashton, Paul Reiser oraz Brosnan Pinchot, jak i zupełnie nowe postacie grane przez Josepha Gordona-Levitta, Taylor Page i Kevina Bacona. Kevin Bacon. Ostatnio mi się spodobało, jak z okazji zakończenia strajku sobie bardzo fajnie potańczył. Murphy starał się o nakręcenie tego filmu od wielu lat. Próbowaliśmy przez lata, może 10-12 lat. Czytałem 5 czy 6 różnych scenariuszy, ale żaden nie był dobry. Ale wrócił Jerry Bruckheimer. Zna tę serię i poskładał to w całość. Połączył wszystkie elementy potrzebne do nakręcenia świetnego filmu. Bardzo się cieszę, że ludzie to zobaczą. Beverly Hills Cop Axel Foley powstaje dla platformy streamingowej Netflix. Oczywiście daty premiery jeszcze nie znamy. No, nie tak dawno mieliśmy Książę w Nowym Jorku, część druga. Nie pamiętam jaki jest tytuł, ale no wiadomo dokładnie o co chodzi. To powstało dla Amazona i ten film totalnie przeszedł bez echa. W ogóle, że tak powiem, niekoniecznie ktokolwiek na niego zwrócił uwagę. Ja nawet do dzisiaj nie widziałem, a jak mówiłem wcześniej, mam Amazona. No niespecjalnie. Zobaczymy jak będzie tym razem. Tak z dupy zapytam Marcinie, panie Marcinie, nie, Sasik, nie panie Marcinie, na pana to trzeba mieć pieniądze i wygląd. O ile wiesz, z tym wyglądem nie jest najgorzej. Zamkniesz jedno oko, drugie przymkniesz, obrócisz się tyłem, to jest nawet w porządku. Z kasą nie jest najlepiej, po prostu Marcin. Masz w swoich zbiorach Never Stop Again, ja to katuję średnio raz na rok, 7 godzin materiału. Never Stop Again, chodzi ci o ten dokument o tym, jak powstawał Koszmar z ulicy Wiązów. Jak najbardziej widziałem ten film, zresztą kiedyś wam o tym mówiłem, a to było już, kurczę, kilka ładnych lat temu. Zresztą dobrze wiecie, że no, tak samo jak wy, jak grono nas tutaj jesteśmy wielkimi fanami właśnie wszelkiego rodzaju ciekawostek o filmach i sobie lubię czasami obejrzeć. Co jest? Wszyscy ostatnio mówią, ten film chciałem zrobić od lat, planowałem to od dawno, jakaś nowa moda? No możliwe, że tak jest, wiesz, że stwierdzili, że gdzieś tak było. Domyślam się, że na 10 filmów, powiedzmy, z 3 produkcje rzeczywiście próbowano tam jakiś czas wskrzesić, no ale nagle się okazuje, które to były mapety, te, które wyszły nie Most Wanted, tylko co było wcześniej, to po prostu mapety. I tam pokazuje im taką listę, otwiera, że tutaj to i wy dopiero sobie na szarym końcu. Bardzo często jest tak, że oni sprawdzają takie rzeczy, właśnie mówię oni, czyli w sensie studia, że na przykład jakie jest zainteresowanie, tak, czy rzeczywiście często jest częściej wpisywane jest Marcinowe recenzje w YouTubie, czy na przykład częściej jest wpisany galeria horroru, tak? I czy rzeczywiście jak oni zrobią taki film, to się im kasa zwróci. No bo wiadomo, że Netflix jest o tyle bezpiecznym wyjściem, że oni mogą film puścić spokojnie do kin, a później jak najbardziej na swoją platformę i to jest bardzo często taka praktyka, że oni potem sobie przeliczą, proszę bardzo, dzięki temu filmowi rzeczywiście, teraz jeszcze są reklamy, a o reklamach oczywiście w filmach nie mówię, ale dzięki temu filmowi rzeczywiście mamy tyle i tyle tysięcy godzin obejrzanego materiału, tyle było łapek w górę i podwójnych łapek w górę, bo na Netflixie są, tyle osób wykupiło subskrypcję i tak dalej, oni są to w stanie przeliczyć, więc możliwe, że rzeczywiście coś z tym jest, że taki jest pomysł. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy obejrzę? No pewnie, że obejrzę, no to przynajmniej chociażby jest sentyment z tego względu, słuchajcie. No niestety sentymentu nie ma i czasami przychodzi taki smutny czas w trakcie naszych odcinków, że trzeba pogadać o tym, że PESEL-u nie oszukasz, panie i panowie, a odszedł od nas Maciej Damiński, miał 79 lat, to jest akurat na podstawie artykułu Onetu i WP. Zmarł Maciej Damiński. Informacje o śmierci aktora opublikowały w mediach społecznościowych jego dzieci, aktorzy Mateusz i Matylda. Damiński miał na swoim koncie wiele ról filmowych, telewizyjnych, pracował też często jako aktor dubbingowy, miał 79 lat. Piszcie z jakich ról go pamiętacie, bo o ile, no tak, rzeczywiście on chyba debiutował w Stawce Większej niż Życie, ale bardzo charakterystyczny głos miał i ja dużo bardziej, że tak powiem, go wspominam ze słuchowisk, panie i panowie, tak, kiedy się słuchało takich rzeczy, były rzeczywiście słuchowiska i to się słuchało, więc no tak to oczywiście było. Damiński jeszcze w dzieciństwie walczył z chorobą nowotworową, dzięki pomocy produkcji filmu Król Maciuś I mógł wyjechać do Szwecji na operację ratującą życie. Wiele lat później ponownie zdiagnozowano u niego nowotwór, ale również tym razem leczenie dało pozytywny efekt. Kilka produkcji oczywiście w jego udziałem. Filmografia to m.in. Szatan z 7. klasy,
tam młodziutka jeszcze Polaraxa, wtedy Ludzie z pociągu, Rozmowy kontrolowane, Przedwiośnie, Ciało. Ostatnio mogliśmy oglądać w filmach Znachor i Uwierz w Mikołaja. Wystąpił też w serialach Plemania, Bulionerzy, Kryminalni, Ojciec Mateusz, M jak Miłość i Planeta Singli, 8 historii. No ja jak mówię, Szewczyk Żartewka to była? Nie, wyprawa na Szkloną Górę. Było jakieś takie właśnie słuchowisko, bodajże Anna Seniuk? Nie Anna Seniuk. Teraz oczywiście nie przypomnę. W każdym razie zarówno Maciej, jak i jego brat Damian w tym słuchowisku brali Magdalenę Zawadzka. O, jest Magdalena Zawadzka. No i jeden grał rycerza, który szlifował podkowy w poprzek, a jeden wzdłuż. No i takie rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemna osoba, bardzo rzeczywiście jeden z tych aktorów, który chyba rzeczywiście nie mogę powiedzieć, że o coś złego. Nie, to wydaje mi się na wskroś pozytywna osoba, która chyba nie ma naprawdę takich rzeczy powiedzieć, o proszę bardzo, on mi nie podobał się to czy tamto. No jak najbardziej postać bardzo zacna. Panie Macieju, co prawda herbatką, ale pana zdrowie. Zaraz tutaj patrzę już, co piszecie. O, bardzo mnie cieszy, dziękuję bardzo, że łapek dużo wjechało. Bardzo, bardzo fajnie z tego jest mi niezmiernie, panie i panowie, miło. Widzę, że tutaj się rozwodzicie na temat Never Sleep Again. Bardzo dobrze, bo to rzeczywiście zacna produkcja. Słuchajcie, Camera Image. Tak, Camera Image się odbyło. Dużo ciekawych imprez z tym związanych miało tam oczywiście miejsce. Jest to informacja nadesłana przez organizatorów. 31. Energa Camera Image. Złota żaba dla filmu The New Boy. Słuchajcie, nie będę omawiał tych produkcji. Przeczytam tylko co, gdzie, kto, jak i kiedy. Ale słuchajcie, w sobotę w Toruniu odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród 31. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Wielkim wygranym okazał się Warwick Thornton, reżyser i zarazem autor zdjęć australijskiego filmu The New Boy. To on otrzymał Złotą Żabę, więc teraz przeczytamy sobie kto co dostał. Słuchajcie, konkurs główny, jak już mówiłem, Złota Żaba to The New Boy, Warwick Thornton. Srebrna Żaba to Hrabina, reżyseria Pablo Larraín i zdjęcia Ed Lachman. Brązowa Żaba Biedne Istoty, Jorgos Lanthimos, reżyseria, zdjęcia Robbie Ryan. Nagroda Fipreszci, nagroda międzynarodowego jury krytyków Fipreszci dla najlepszego filmu Strefa Interesów Jonata Glaziera, zdjęcia Łukasz Żal, więc jest bardzo, bardzo mocno. Konkurs filmów polskich, najlepszy film polski Doppelganger Sobowtór, reżyseria Jan Holubek, zdjęcia Bartłomiej Kaczmarek. Konkurs etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych. Nagroda studencka imienia Laszlo Kowacza, Złota Kijanka dla Cremation or the Quarantine Hotel, reżyseria Ning Kyon, zdjęcia Wen Lu. Srebrna Kijanka za film Plastic Touch dla Aitana Ahers, zdjęcia Celia Morales i brązowa Kijanka za film Poor Boy Long Way From Home, reżyseria Jonas Helwot, zdjęcia Tur Oosterling. Konkurs długometrażowych filmów dokumentalnych, takie też rzeczywiście są i bardzo dobrze. Złota Żaba dla najlepszego filmu dokumentalnego za film Echo. Tatiana Huezo, reżyseria, zdjęcia Ernesto Pardo. Konkurs krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Spokojnie. Złota Żaba za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny Oasis, reżyseria Justin Martin, zdjęcia Miriam Payet. No więc rzeczywiście fajnie, był Adam, między innymi był Adam Driver, w Polsce kilku innych rzeczywiście, nawet chyba Willem Dafoe również się pojawił, więc rzeczywiście mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. No jest to unikalny, jak najbardziej unikalny na skalę światową festiwal, bo pierwszy, no na pewno w tym momencie już nie jedyny, ale pierwszy, który docenił operatorów, nie to, że reżyser, że aktorka, muzyka i tak dalej, rzeczywiście bardzo fajnie, chociaż nawet widziałem ostatnio, że pojawił się festiwal nagradzający filmy z muzyką jazzową, więc rzeczywiście tego jest dużo. Marcin powinien rozdawać złote ziemniaki dla jego ulubionych filmów. A czemu ziemniaki? Norbi, napisz czemu ziemniaki, akurat tak dosyć fajnie brzmi. Możliwe, że była niespodzianka. Ja przynajmniej akurat, że w tym roku nie bardzo się przyglądałem Camera Image, no niestety miałem troszeczkę, że tak powiem, swoich rzeczy na głowie, więc akurat nie udało się
nie udało się bardzo śledzić. No ale to już może przyszłym razem będzie troszeczkę lepiej. Driver zasnął o tym, że w Toruniu zwyzwał widza. O właśnie, dajcie znać, o co chodzi, bo jestem ciekaw, co tam się porobiło, co tam się pojechało właściwie, bo to musiało być grube i pewnie też, no, Driver wydaje się być spokojną osobą, raczej niekoniecznie robi jakieś afery, więc pewnie musiało coś się wydarzyć. Teraz mówię do TikTokowiczów, bardzo mi przykro, ale nie uzbierało się tyle chyba różyczek czy serduszek czegoś, ażebym wam opowiedział moją przygodę z filmem Hellraiser. Także bardzo mi przykro, ale nie dowiecie się, jak to wygląda. Także jak to będzie wyglądało. Jeżeli łapkę daliście, bardzo jest mi niezmiernie miło z tego powodu, bo to oznacza, że lubić takie rzeczy. I to jest bardzo fajna film. A tutaj widzę, że tak, jak najbardziej wjechał jeden film, ale za to obejrzałem taki dokument Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th. 400 minut filmu, ale geniusz dla fanów serii. Pozdrawiam. Tego jest mnóstwo rzeczywiście, tych wszelkiego rodzaju produkcji, dokumentów na temat no, klasyków w tym momencie horroru, tak? No, czekamy, bo Halloween zostało odświeżone. Tak, zostało odświeżone. Teksańska niestety też. No, Omen, Egzorcysta. No, chyba jeszcze tylko czekać. Chucky też dostał nowy film. Bo tylko czekaj na nowego Krugera i na nowego Piątka 13. Tym bardziej, że są dwie produkcje. Poprawcie mnie, ale mi się wydaje, że mam rację. Obydwie są właścicielami, ich jest New Line Cinema, a skoro New Line Cinema, czyli właścicielem New Line Cinema w tym momencie jest Warner Brothers. Czyli dalej to wszystko jest, że tak powiem, cały czas w tej samej, no co tu dużo mówić, wytwórni. No a jakoś tak się nie udaje i tak to wygląda, panie i panowie. Dziękuję wam ślicznie za dzisiejszy wieczór. Zaraz to gdzieś będą ekrany, które są polecane specjalnie dla was. Bardzo mi przykro, że akurat tak to wyszło z tymi ludźmi, którzy nas najechali, ale miało być fajnie, a wyszło jak zawsze. A my na żywo oczywiście, że tak. Widzimy się za tydzień.